Siemanko! Jeszcze raz poduszka z pasków. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem problemu, gdy te paski po zszyciu są nierówne. Jeśli chcecie zobaczyć, co zrobić w takiej sytuacji, to zapraszam do oglądania. Na dzisiaj przygotowałem inny zestaw tkanin. Tak będzie wyglądała pierwsza część poduszki. Pozostało tylko zszycie. Druga połowa będzie trochę bardziej namotana, ponieważ już nie miałem zielonego koloru, żeby utrzymać ten wzór. Paski mam zebrane kolejno jeden na drugim w takim zestawieniu, jakim Wam przed chwilą pokazywałem. Także zszywam po kolei, albo po dwa, albo po prostu przeszywam pierwszą parę i biorę następny i doszywam. I tak kolejno do końca. Zapas na szef centymetr i szyjemy. Teraz warto pamiętać o tym, żebyśmy zaczynali zawsze od tej samej strony. Czyli jeśli tu zaczynałem szyć, to dokładam kolejny kolor i też od tej strony zaczynam szyć, ponieważ będziemy używali różnych tkanin, będą one cięte w różne kierunki i może być tak, że na końcu nam po prostu jedna się rozciągnie bardziej, no i po zszyciu całego panelu będziemy mieli jeszcze okazję po prostu to dorównać. Także jeśli widzę, że już mi zostanie coś, to nie przeszywam też tego do końca, żebym później nie obciął szwu, tylko kończę na tej krótszej tkaninie, która jest bardziej stabilna. I biorę kolejny kawałek i doszywam do zielonego. Jeśli ktoś nie chce tak szyć z ręki jak ja teraz, no to może to sobie pospinać spinkami. Zaczynamy od rygla. No i teraz warto naciągnąć ten cały pasek, zobaczyć jaki naddatek nam powstaje, ewentualnie to trochę skorygować podczas szycia. No ale tak jak wcześniej wspominałem, no ze względu na różne sposoby cięcia, ułożenia tkaniny oraz różne tkaniny, no mogą powstawać różne nierówności. Paski mam podszywane i jak widać powstały spore nierówności. Tak jak wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, w której robiłem podobną poduszkę, jeśli powstaje nam coś takiego, to najlepiej jest rozszyć zapasy na szwy, no i właśnie teraz będę to wykonywał. Możemy to przeszywać od tej strony lub od drugiej, zależy jak wygodnie. Tutaj jest trochę gorzej, ponieważ nie widzimy tych zapasów i musimy kontrolować, żeby nam się nic nie podłożyło. Tutaj dla porównania, jedna połowa ma już zaszyte zapasy, a druga jeszcze nie. Jest widoczna różnica, ta pierwsza część jest całkowicie płaska, a ta druga odstaje. Dlatego dużo ciężej jest to równo dociąć. Tak to wygląda po rozszyciu. No i teraz przejdziemy do wszywania zamka. Następnie zaszyjemy boki i dopiero wyrównamy całą górę, żeby właśnie pozbyć się tych nierówności, które tutaj widać. Tutaj mam zeszyte na 7 cm, tak jak było w innych filmikach o wszywaniu zamka, więc teraz tylko dokładam ten zakład, który pozostał, do wyznaczonej linii i przeszywamy wzdłuż. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak dokładnie wszywam ten zamek, to gdzieś tutaj pojawi się odnośnik do filmu o wszywaniu zamka. A teraz przeszywam. Zamek wszyty, więc teraz, tak jak wspominałem, będziemy przeszywali poduszkę wzdłuż boku.
Boki mamy zaszyte. Musimy teraz w miarę możliwości równo to wszystko spiąć. Można to także przyszpilkować, jeśli mamy cieńsze tkaniny. No i musimy odznaczyć jakiś wymiar, który będzie się łapał w tej całej nierówności. Powiedzmy, że zaznaczę 37 cm. I tak zrobię w kilku miejscach. I teraz muszę się starać wyznaczyć tutaj jedną wspólną linię. Nie będzie to na pewno całkowicie idealne, no ale myślę, że i tak z tego stanu uda się to całkowicie uratować. Jak też widzieliśmy poprzedni odcinek, jeśli chodzi o taką samą poduszkę, no to jeśli to równo poszywamy, no to takiego problemu w ogóle nie ma. Ale jeśli już trafi nam się taka sytuacja, no to najważniejsza jest właśnie kolejność szycia. Wcześniej jeszcze rozszycie zapasów, później zaszycie boków i dopiero na sam koniec wyrównujemy górę. Teraz wykonam jeden szef wzdłuż tej linii, a nad nią jeszcze centymetr wyżej wykonam kolejny. Także za chwilkę Wam pokażę jeszcze końcowy efekt. Pierwszy szef wykonany i teraz wykonam drugi. Dlaczego będę go wykonywał? Dlatego, że będę ścinał tutaj wszystkie te rygle, które wcześniej wykonałem. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem cięcia tkanin tam, gdzie były ryglowane, bo po coś ten rygiel wcześniej robiliśmy. Więc dlatego ten drugi szef, aby wzmocnić te wcześniejsze przeszycia i żeby on chronił ten ostateczny szef, który będzie jakby tutaj tworzył całą bryłę tej poduszki. Także poduszka skończona. No, dzisiejszy odcinek miał też pokazać to, czy warto czasami dodać sobie wcześniej trochę pracy i na wcześniejszych etapach trochę się więcej pomęczyć, aby końcowo cała nasza praca przy danym wyrobie szła dużo przyjemniej i dużo szybciej. Tutaj nie używałem żadnych dodatkowych elementów, żeby poszywać równo te paski. No i końcowo moim zdaniem później wyszło dużo więcej pracy, dużo mniej kontroli było też nad tą pracą, ponieważ te końcówki, zwłaszcza u góry jak zszywałem, no to nie miałem kontroli jak one się zszyją, ponieważ to zaszycie wychodziło głęboko. Natomiast jeśli te paski mam zszyte równo, no to mogę to wszystko na bieżąco sprawdzać przy szyciu. Także poduszka niby podobna do ostatniej, no ale mi ogólnie takim sposobem się dużo gorzej szyje. Wolę jak ta praca jest bardziej zorganizowana i dzięki temu wszystko też przyjemnie idzie. Tak wygląda dzisiejsza poduszka. Była już ostatnio podobna poduszka, więc macie dobre porównanie, który sposób pracy jest lepszy, bezproblemowy, no i samo szycie jest dużo przyjemniejsze. Z takiej sytuacji też się da wyjść, no ale moim zdaniem, jeśli można, lepiej nie stwarzać sobie dodatkowych problemów przy szyciu i dzięki temu szybciej i łatwiej wykonuje się kolejne wyroby. Mam nadzieję, że był to dla Was interesujący odcinek. Zachęcam Was do udostępnienia tego materiału, zostawienia łapki, komentarza dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!